Dobra, to zaczynamy. A więc witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Bean Crypto Pyta. Ja nazywam się Karol Stadnik, jestem team liderem i odpowiadam za media społecznościowe. Dzisiejszym naszym specjalnym gościem jest Tomasz Sychowski. Witam Cię, Tomku. Cześć Karolu, dziękuję za zaproszenie. Ja chciałbym wprowadzić taki mały porządek na początek, taką małą agendę naszej tutaj rozmowy. Na początek wprowadzę po prostu naszego gościa, później przejdziemy do pytań. Te pytania podzieliliśmy sobie na dwie kategorie. Pytanie o jeden z projektów. Druga kategoria pytań to są pytania ogólne o rynek, także zaczynamy. Ja muszę przyznać, że Tomka znam od wielu lat i zawsze gdzieś tam na niego spoglądałem, jeśli chodzi o socjale, Facebooka, Twittera i muszę przyznać, że się sporo tutaj nauczyłem, dlatego go tutaj zaprosiliśmy, bo Tomek to jest wieloletni inwestor, doświadczony przedsiębiorca, przede wszystkim entuzjasta nowych technologii, zwłaszcza kryptowalut, współzałożyciel i CTO i inwestor w Selfmaker Smart Solution, wyznawca fajnej tutaj sentencji Be Your Own Bank, miłośnik przede wszystkim tworzenia cashflow, niekoniecznie wielkich jednorazowych zysków. I tutaj myślę, że chcielibyśmy z Tobą o tym przede wszystkim pogadać, bo wiemy, że osoby nowe wchodzące na rynek przede wszystkim liczą na ten taki złoty strzał, na tą taką jednorazową, wielką, że tak powiem, wygraną. Więc witam Cię serdecznie jeszcze raz, Tomek. Dziękuję, witam również wszystkich widzów. I chciałbym się zapytać właśnie, bo tutaj wspomniałem w tej zapowiedzi, że jesteś współzałożycielem i CTO w Selfmaker Smart Solution. Czy możesz pokrótce opowiedzieć, czym jest w ogóle Selfmaker? Czy wiesz co, Selfmaker wyemitował swój token. Jest to realna firma, produkujemy wszelkiego rodzaju produkty do automatyzacji różnych procesów, czyli tam kasy samoobsługowe, szybkomaty, digital signage, no wszystko, co się można, powiedzmy, zautomatyzować. A Selfmaker Smart Solution stał się udziałowcem Selfmakera. No i tak naprawdę rzadko się zdarza taka sytuacja, że połączyliśmy świat kryptowalutowy, czyli można powiedzieć cyfrowy, z rynkiem twardego biznesu, no bo nasze produkty są w różnego rodzaju sieciach i nie tylko, więc połączyliśmy jedno z drugim. Tak w dużym skrócie. Bo ja tutaj przeczytałem, że przede wszystkim Selfmaker to jest firma, która produkuje multifunkcyjne urządzenia samoobsługowe. I tu tak mi wpadło takie pytanie, taka myśl, czy właśnie te urządzenia mogą całkowicie zastąpić człowieka? To taka luźna myśl. Jak myślisz, jeśli chodzi o przyszłość? Nie, myślę, że nie. Czy wiesz co, często nam się zarzuca taką sytuację, że my zwalniamy ludzi. A to tak naprawdę nie jest prawda, bo to jest odwrotnie, nie ma ludzi w tej chwili do pracy. I przykład, załóżmy bankowy, bo tu jesteśmy w świecie tych kryptowalut, finansów. Dzisiaj nie idziesz, powiedzmy, z pieniędzmi do banku, czy tam do okienka, gdzie pracuje pani w banku i nie wypłacasz pieniędzy, tylko masz kartę i idziesz do przysłowiowej ściany i wypłacasz te pieniądze. I dzisiaj to jest naturalne, normalne i nikt się nie zastanawia i nie myślał, a ta pani przy kasie nie będzie miała pracy. No dzisiaj jest to naturalne i myślę, że to będzie taka kolej rzeczy. Plus kolejna rzecz, no wiesz, ta sytuacja, nazwijmy ją pandemiczną, wiele działów było e-commerce w różnego rodzaju firmach na zasadzie, dobra, to ty się zajmie tym działem, bo tam są obroty i tak 2, 3, 4% i okej, niech sobie będzie, że jesteśmy nowocześni. Tak to było przyjęte jeszcze parę lat temu. A dzisiaj te działy robią 30, 40, nawet do 50% obrotów w firmach, więc tak naprawdę to wszystko zaczyna się zmieniać. Ludzie częściej dokonują wyborów zakupowych poprzez internet i przez branżę e-commerce całą niż już stacjonarnie. Ze względu ta sytuacja gdzieś tam siłą rzeczy to wymusiła i zmieniła nawyki zakupowe i to widzimy bardzo mocno ze względu na zapytania i kontrakty, które realizujemy, więc w tym kierunku bardziej
No sam zresztą wiesz, prowadzisz przedsiębiorstwo, więc pewnie macie, powiedzmy w cudzysłowie, problemy z zatrudnieniem ludzi, prawda? Więc to jest, myślę, w tym kierunek bardziej, nie? Zwłaszcza tutaj w tej naszej niszy, jaką jest blockchain czy kryptowaluty, to faktycznie nie jest łatwe, ale tu fajnie to powiedziałeś, ponieważ faktycznie zarzuca się gdzieś tam tego typu gdzieś tam podmiotom, że właśnie zwalniają ludzi, a co do końca, tak jak powiedziałeś, nie jest prawdą, po prostu ludzi nie ma do pracy, jest to pewne uzupełnienie, jest to pomoc tak naprawdę, wypełnienie tej luki, gdzie tych ludzi faktycznie nie ma w tym momencie. Czy wiesz co, no, No. kolejny przykład kas samoobsługowych, tak? No bo gdzieś tam są niektóre kasy samoobsługowe, działają lepiej, gorzej, no to troszkę porównując do kryptowalut, że to też jest jeden wielki startup tak naprawdę, może niecałe 5% ludzi na świecie w ogóle wie, o co chodzi w kryptowalutach, a nawet jak wiedzą, to nie mają pojęcia w tej chwili to, co się dzieje, mówię farming, nie wiem, liquidity, IDO i tak dalej. Specjalnie rzuciłem takie nazwy, no bo nawet osoby, które siedzą w krypto, nie wiedzą, o co chodzi. Więc myślę, że tutaj proste czynności będą przerzucane na klienta, bo dzisiaj pani w kasie, ok, zarabia jakąś tam kwotę X, ale to są na tyle proste czynności, że za parę lat nie będzie kasjerek tak naprawdę, czy kasjerów, no bo sam się skasujesz i sam zapłacisz za swoje zakupy, tak? I tyle. Więc w tym kierunku będziemy szli. Tak, czyli to gdzieś tam zastępuje gdzieś tam proste czynności, niekoniecznie potencjał człowieka, no bo tu trzeba dalej przyznać, że bardzo ciężko urządzeniom, mimo wszystko, mimo tej technologii jest zastąpić człowieka tego potencjału, jaki mamy, tak? A te proste czynności to faktycznie z roku na rok są zastępowane przez urządzenia. A chciałem się jeszcze zapytać, no bo... Wiesz co, to historia zawsze tak była, nie? No, okej. Mówię, że historia zawsze tak pokazywała. Tak. Ludzie się bali gdzieś tam maszyn przemysłowych, robili strajki, że nie będą mieli pracy i tak dalej. No, tak naprawdę powstały nowe zawody. Przykład 10, no powiedzmy 15 lat temu nie do pomyślenia było, żeby jakiś programista informatyk był w jakiejś firmie, a dzisiaj tak naprawdę to jest norma, że ktoś prowadzi stronę jakąś tam internetową, social media i tak dalej, czy ma programistów, informatyków w swojej firmie. Jest to normalne dzisiaj, tak? I też nie było tych zawodów jeszcze tam, nie wiem, z 15 lat temu czy 20, prawda? Więc no, wszystko się zmienia. No zgadza się. A chciałem się zapytać, bo co mi wpadło do głowy, bo jest tak, jest strona Selfmakera i jest taka idea, czy też strona, czy dokument Selfmaker Smart Solution. I mógłbyś pokrótce wytłumaczyć, czym, bo rozumiem, że to jest jakaś idea, jakiś plan i jakaś agenda, jeśli chodzi o Smart Solution. Czy wiesz co, to spółka polska wyemitowała token, a Selfmaker Smart Solution objął udziały w polskiej spółce, no i to, co mówisz o agendzie, no to jest wszystko opisane w white paper. Wypuściliśmy tam 25 milionów tokenów w odpowiednich jakby rundach sprzedaży, no i udziałowcy, przepraszam, bo to nie ta branża, tokenariusze, czyli 1:1 jakby udziałowiec w firmie staje się tokenariuszem, czyli posiadając nasz token, staje się tokenariuszem. Dla jasności, ścisłości, bo to są takie niuanse, ale są bardzo istotne. Prawnicze rzeczy, tak jest. I tutaj od razu wtrącę, że dla zainteresowanych właśnie selfmakerem jest jak najbardziej strona i to wszystko wytłumaczone, można sobie to znaleźć. Selfmaker Smart Solution, także też przejrzałem. Znaczy jak ktoś chce, no to zapraszamy, można nas odwiedzić, zobaczyć halę, co tworzymy, jakie urządzenia, też jesteśmy widoczni na rynku, więc no, jesteśmy namacalni dosyć mocno, co też nas wyróżnia na rynku kryptowalut, no bo gdzieś tam są te twory powiedzmy typowo cyfrowe, a my jednak połączyliśmy jedno z drugim. Ja tylko podsumuję, że właśnie Selfmaker produkuje właśnie takie multifunkcyjne urządzenia, takie kioski samoobsługowe, które mogą być wykorzystane w zasadzie gdzieś tam do bardzo wielu branż, począwszy od restauracji, zamawiania sobie jedzenia, po właśnie takie czynności jak wypłacanie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Tam widziałem, że właśnie w kawiarniach i w wielu innych branżach w zasadzie z tego, co widziałem, to jesteście w stanie dostosować rozwiązania indywidualnie do wymagań czy do potrzeb waszego klienta.
To tak wkrótce, tak pokrótce i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny projekt i bardzo przydatny i użyteczny, więc to jest naprawdę bardzo ważne wśród tych projektów gdzieś tam blockchainowych, kryptowalutowych, których jest mnóstwo, a większość z nich nie ma użyteczności. Tak? Tutaj też płynie taka lekcja, żebyśmy szukali tej użyteczności i tego faktycznego gdzieś tam rozwiązania dla ludzi, dla ludzkości, dla biznesu. A chciałem się zapytać właśnie o ten coin, self-coin, tak? Mhm. Czy mógłbyś powiedzieć coś tutaj pokrótce, czym się charakteryzuje ten token czy kryptowaluta? Więc co, my jesteśmy typowym tokenem Security Token Offering, tak? Czyli Okej. STO. Nie jesteśmy utility, tylko właśnie, bo mamy całe zaplecze, które z tego wynika, czyli przykładowo halę, na której no, jesteśmy właścicielem, nie dzierżawimy, czyli po prostu jest już fizyczne zabezpieczenie w namacalnym, powiedzmy, towarze, tak to można określić, urządzenia, które też pracują sobie w rynku. No i z tego też płynie nam konkretnie jakieś zyski. To powoduje, że potencjalnie cena może iść do góry, no bo jak stawiamy urządzenie gdzieś tam na rynku, no to one są na rynku, no w sensie gdzieś tam w rynku gospodarczym, no to one gdzieś tam funkcjonuje, pracuje i to daje potencjalne zyski, czyli token dla naszych tokenariuszy, no i potencjalny wzrost, więc my ogólnie, czy będzie hosta, czy bessa, no to my się po prostu takiej sytuacji nie boimy, bo jeżeli jest świadomy inwestor, tak jak Warren Buffett, on się cieszy na spadki, no bo on ma odpowiednią ilość spółek akcyjnych, dywidendowych, które płacą mu dywidendy z roku na rok coraz większe, bo ma tak zwanych arystokratów. Mhm. Zamknijmy to, no ma arystokratów. Tak jest. I tutaj nawet jak my zlecimy nawet z ceną, no to świadomy inwestor powinien się cieszyć, bo kupi w tym momencie więcej naszych tokenów, no i może liczyć na potencjalną tokentę, więc no No troszkę połączyliśmy ten rynek, tak? Tak, i tu fajną rzecz powiedziałeś, generalną taką zasadę, która gdzieś tam dla nowych osób może wydawać się dziwna. No jak spada, to kupować? No właśnie o to chodzi, tak, że kiedy wybierzemy sobie odpowiedni projekt, który ma wartość i który ma sens na przyszłość, który i tak będzie istniał, to wtedy właśnie działa się dokładnie odwrotnie, tak? Czyli nie wtedy, kiedy cena rośnie, kupujemy, tylko wtedy, kiedy spada, się cieszymy, że możemy mieć więcej udziałów czy więcej tych tokenów u siebie. Dobra, Oczywiście co, no w ogóle jest taka sytuacja, że rynek cały giełdowo-kryptowalutowy to jest wyjątkowy rynek, gdzie jak jest promocja i największe zjazdy i jest szyld promocja minus 40, minus 50%, to ludzie nie kupują, ale jak w galerii jest minus 40, minus 50, to są kolejki. tak, Więc no to to jest jest to, wyjątkowy nie? rynek, tak. No to można tak właśnie przełożyć na to, że właśnie, bo ludzie zazwyczaj po prostu nie wiedzą, co kupują i jeśli chodzi właśnie o rynek kryptowalut, bo o nim teraz mówimy i dlatego jak widzą minus 30-40%, to kurde, to jest na takiej zasadzie, że okej, jest minus 30-40% w sklepie, widzą ten sweter i to jakby mieli się zastanowić, dobra, kupię, ale czy ja będę go nosił, nie? Czy on mi się zaraz nie porwie? No to może lepiej nie kupię, nie? Poczekam, aż będzie wysoka cena, bo wtedy będę miał pewność, że jest dobrej jakości. Mam wrażenie, że można tak to gdzieś tam przełożyć. A gdzie można dostać taki token Selfcoin? W jaki Wiesz co, sposób? u nas na stronie głównej www.selfmakersmartsolutions.com i tam jak ktoś chce, może zapoznać się z white paper, Może zostać poprowadzony. zarejestrować się i dokonać zakupu. Tak. I tam zostanie poprowadzony. Super. Okej, to na ten moment bym zamknął temat self-makera. Myślę, że możemy kiedyś do tego wrócić. Z racji tego, że chciałbym, żebyśmy się zmieścili w 25 minut do pół godziny, to chciałbym przejść teraz do ogólnego tematu kryptowalut i Twojego podejścia, bo tak jak powiedziałem na samym początku w moim wejściu, że no, znamy się od 2017 roku. Ja w zasadzie tak zaczynałem gdzieś podpatrując Ciebie, zwłaszcza w Twoje wpisy na Facebooku. No i sporo po prostu takich gdzieś tam powiedziałbym mądrości gdzieś wziąłem i gdzieś one się okazują, że biorąc od Ciebie, biorąc od innych, biorąc taką esencję od tych ludzi doświadczonych,
ja po 5 latach dalej jestem na tym rynku, bo przyznam, że wiele osób, których znałem, ich już nie ma i myślę, że jak najbardziej takie podejście ma sens, więc chciałem na początek się ciebie spytać, jak ty w ogóle traktujesz rynek kryptowalut? Nie wiem, tradujesz, inwestujesz długoterminowo? Co jest w ogóle twoim celem, jeśli chodzi o stricte rynek kryptowalut? Czy wiesz co, jest tutaj parę aspektów, bo ja wchodziłem na rynek kryptowalut w 2015 roku, tylko że moje podejście było, ja zawsze chciałem być w jakimś tam stopniu niezależny tam od banków, od rządów i tak dalej i mnie ta idea jakby ogólnie Bitcoina kupiła, że jest to gdzieś niezależne. Wiadomo, no dzisiaj jest to troszkę inaczej, ale gdzieś tam wtedy miałem takie coś w głowie no i zacząłem się tym interesować. Gdzieś tam miałem pierwsze koparki, zacząłem kupować sobie regularnie, gdzieś tam płaciłem, no jakby użytkowałem go na początku. Później poznawałem to, że są inne metody gdzieś tam generowania dodatkowego cashflow, czyli gdzieś tam zawsze byłem takim hodlerem czyli osobą, która trzyma krypto, no i stakerem, czyli kupowałem monety, gdzie monety tworzyły mi kolejne monety, w dużym skrócie. No i z tamtych czasów mam jeszcze niektóre takie kryptowaluty i one do dzisiaj mi kopią, generując cashflow, tylko że wtedy brałem to na innych poziomach cenowych, dzisiaj już są inne ceny, poziomy cenowe, więc ja mam podzielone, mam portfel, który jest typowo hodlerski i tego w ogóle nie ruszam. Mam portfel, który mam na przykład na proof of stake, tam masternody, farming, liquidity, tam w dużym skrócie, ok, czyli generuje mi to cashflow. Mamy regularne zakupy, tak jak ta emerytura moja plus, którą każdego 10 miesiąca kupuję 5 wybranych kryptowalut i też tego nie ruszam, niezależnie jak jest tam cena. Teraz ostatnio sobie stworzyłem właśnie w grudniu nieruchomość plus, wybrałem też 3 kryptowaluty, które kupuję regularnie. Oczywiście też spekuluję na niektórych rzeczach, ale to spekuluję z podejściem takim jakby mentalnym, że jak wrzucam w dany projekt, to ja wrzucam jakbym inwestował w nową spółkę, w sensie takim, że założenie spółki, KRS i tak dalej, opłaty sądowe, bla, 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 bla. Zamykam to w całość na poziomie gdzieś tam powiedzmy 10-15 tysięcy złotych i inwestuję w taką kryptowalutę, ale to na zasadzie jakbym przepalił te pieniądze w kominku. I jak zrobi się zysk, no to gdzieś tam cashuję i buduję sobie rezerwę w swoich tam kryptowalutach. Więc jakby mam parę koszyków. Czy tutaj wyszukujesz po prostu jakieś takie gemsy, tak? Takie jakieś przyszłościowe projekty, które mają bardzo duże ryzyko, mówiąc o tym ostatnim. Tak. Okej, czyli jak Tylko tutaj sobie... wiesz, no ja często wrzucam tam na zasadzie, dobra, $1000 i jak wyjdzie, to ok. Ostatnio miałem taką sytuację, że wrzuciłem 1000 i zrobiłem z tego razy 20, tam chyba w pół roku. No i wyszedłem, tylko że, jeszcze kolejna rzecz, ja nie wychodzę nigdy do końca. Zawsze zostawiam sobie nawet 10-20% z tego, co wchodziłem na samym początku. No bo wiesz, ja też znam ludzi, którzy cashowali Ethereum przy $20, bo jeszcze będzie dołek i oni dokupią więcej. No i dzisiaj już Ethereum nie ma. Więc no wiele jest takich projektów, więc ja nigdy do końca nie wychodzę. Więc to takie powiedzmy kilka tipów na moje podejście tutaj z tym. No i to jest takie dosyć bezpieczne podejście, bo tutaj sobie w zasadzie zdywersyfikowałeś, tak? To wszystko, bo tutaj sobie zapisałem HODL, staking, farming, stałe dokupowanie, tak zwane twoje kryptowalutowe 500+, spekulacja powiedzmy pod tym kątem. Oczywiście nie mówisz tutaj o tradingu, tylko wrzucaniu po prostu pieniędzy w jakieś nowe projekty, które wydają ci się, że są przyszłościowe, ale obarczone są dużym ryzykiem. Czyli pewnie też private sale i tak dalej. Dokładnie. Znaczy tu nie chciałem tego poruszać, bo tak naprawdę jak wejdziesz w dobre IDO, czyli pre-sale tak naprawdę, no to tam to jest takie wygranie w sumie w totolotka, można powiedzieć. Wiadomo, że tam nie dostaniesz dużej alokacji, żeby wyjaśnić. Przykładowo inwestujesz tam w jakiś nowy projekt, tam $1000, ale możesz się załapać powiedzmy tylko na $100, czyli dostajesz alokację na 10%. Tak. Ale z tych $100 kupowałeś coś po, nie wiem, 0,10 centa, a to jest na przykład po $2-3.
więc zysk jest bardzo, bardzo duży. Twoje ryzyko tak naprawdę jest stosunkowo bardzo małe. No tylko, że ciężko dostać tę alokację. No ale teraz To jest parę prawda. tematów. Wczoraj Waves wypuścił, teraz Enno Wallet, wcześniej Virus za dostarczanie płynności. Virus jest takim ostatnim przykładem, że ja mam tam Wavesa, no powiedzmy sporo, dorzuciłem tam stablecoinów, czyli dostarczałem tylko płynność, nie tradowałem, nie spekulowałem, nic nie robiłem, tylko trzymałem i w zamian za to miałem jakieś tam procenty i był podział tego tokena, no i tam wyszło z dostarczania kapitału 30% od kwoty. No i tyle właściwie, tak? No nie właśnie, było to są tutaj żadnej filozofii. takie proste rozwiązania. Dlatego chciałem tu też podkreślić właśnie takie twoje podejście, że no z tego co wiem, jak rozmawialiśmy, czy czytałem twoje wpisy zawsze, że ty dbasz po prostu o cash flow, czyli to też jest inne podejście niż 95 pewnie albo nawet więcej procent nowych ludzi, które wchodzą na rynek, postrzegając ten rynek kryptowalut jako trochę loteria, trochę chcących powiedzmy wygrać duże pieniądze małym nakładem gdzieś tam energii, wiedzy i tak dalej, a ty podchodzisz do tego tak, nie skupiaj się na tym, żeby raz ci wyszło przypadkiem, żebyś, nie wiem, wygrał, zdobył, zarobił 10 milionów dolarów, tylko tobie bardziej z tego, co ja wnioskuję, możesz mnie za chwilę poprawić, żeby lepiej w takiej sytuacji, przykładowo dla ciebie, mieć dopływ dochodu pasywnego co miesiąc po, nie wiem, nawet 5 000 złotych do końca życia, niż raz 10 milionów dolarów. Czy jak? To działa też pod względem takim, jakby nazwijmy to energetycznym, znaczy energetycznym, w tym sensie takim, że jak idziesz na siłownię i ćwiczysz ten mięsień, ćwiczysz, no to powiedzmy po roku masz fajne rezultaty, po 2, 3 jeszcze lepsze, tak? A tutaj wchodzą osoby w rynek, które gdzieś tam usłyszały o krypto, widzą te wzrosty, jakie były i no i no one tak naprawdę są dostarczycielem kapitału, ale to z tego wynika, że one usłyszały tydzień temu o krypto, dzisiaj coś kupiły po tygodniu, no i liczą, że z $1000 wejdzie 10 000. Okej, tak jest i tak bywa, ale nikt nie widzi właśnie, znaczy no mało to kto widzi, bo widzi jakby wierzchołek góry lodowej, ile to trzeba siedzieć, analizować, gdzieś tam czytać, zapoznawać się. Czyli chodzi o to, jeżeli jak ja siedzę od paru lat i nie wiem, mam Trezora, Ledgera, wiem jak to obsługiwać, jedna aplikacja, druga, trzecia, więc ja jestem gotowy, żeby to powiedzmy skeszować, gdzieś przerzucić, tak jak wczoraj był Wireless, była tam po 21, klik od razu przelałem, już dostarczałem płynność, a jestem wynagradzany na samym początku, ci pierwsi za zaufanie są najbardziej zawsze wynagradzani, więc to było tam u mnie trwało 3 minuty i byłem gotowy, a ludzie wchodzą nieprzygotowani, nie wiedzą jak się tutaj poruszać, no i z tego względu jakby tracą, nie? Więc myślę, że wiele osób powinno postawić gdzieś tam na wiedzę i dotykanie delikatnie tematu. Nie musisz wchodzić od razu nie wiadomo z jakim kapitałem, bo jak zdobędziesz wiedzę i przykład taki praktyczny na kryptowalucie od Wavesa na NSBT, wszyscy tam chcą, żeby to szło do góry. Ja mówię, niech to spada jak najniżej, nawet poniżej $1. No i każdy patrzy, no nienormalny jesteś. Ale tam jest taka sytuacja, że tam jest smart contract, że w każdej chwili jeden NSBT możesz sprzedać do $1. Smart contract jest 1:1. Czyli ja bym był w niebo wzięty, jakby cena spadła za $0,5. Dlaczego? Bo mogę wtedy wziąć wszystkie pieniądze, kupić tego NSBT, skupić tak naprawdę całość, jaka jest, za $0,5 powiedzmy, gdybym dostał taką możliwość, bo mam gwarancję sprzedaży po Raz, dwa. $1. No. Okay? I często z tego to wynika, że ludzie nie mają tej wiedzy. Pomijając, że NSBT codziennie mi generuje cash flow, bo jesteś udziałowcem transakcji na Wavesie, więc jest wiele takich rzeczy, że nie trzeba kombinować. Nie? To prawda. To jest naprawdę proste, tylko ludzie sobie utrudniają. Nie? Fajny jest ten też twój program, ten kryptowalutowa emerytura 500+. Na co składasz sobie tutaj pieniądze? Bo to też jest fajnie, że można sobie coś tam wymyśleć na co i z tego co widziałem nieruchomość. Znaczy nie, emerytura plus, no to powiedzmy, że emerytura, tylko no to tak ciężko nazwać emeryturą. No właśnie.
A Nieruchomość Plus to tam jest chyba A, jeszcze target nieruchomość. 420 tysięcy. To jakby są dwa takie projekty. No i to jest Tylko, bardzo że to proste. też muszę zwiększyć tam gdzieś tam te kwoty, no bo ze względu na inflację to nie będzie wspólnego za chwilkę. No tak, tak. Czyli tak naprawdę w taki prosty sposób tutaj, co podaliśmy, mamy tak naprawdę rozwiązanie, naprawdę, bo to są proste rzeczy, co miesiąc raz sobie usiąść, dokup, albo wrzuć sobie na staking, farming i to naprawdę nie są jakieś nie wiadomo jakie trudne rzeczy i można generować sobie taki dochód pasywny, nie? A ludzie gdzieś tam się trochę gubią w tych wszystkich różnych opcjach, wymyślają. Tak jak na początku dzisiaj rozmawialiśmy, jeszcze przed włączeniem Czy inaczej, nagrania. to ma być przede wszystkim nudne. A wiadomo, że ludzie lubią adrenalinę, emocje, więc te Tak. wszystkie grupy sygnałowo-traderskie no, dają no, takie zachętę, no bo ludzie lubią szybkie strzały, no tak jak każdy, tak? No, żeby tutaj zarabiać i siedzieć cały czas na tym rynku, no to musi być tak naprawdę nudno, nie? Wtedy jest najlepiej. Dobra. Znalazłem fajne takie twoje zdanie w jednym z twoich postów na Facebooku. Nie mógłbyś to skomentować, a tylko przeczytam i proszę o komentarz, że infrastruktura i ekosystem pod działania na kryptowalutach i szeroko pojętych aktywach cyfrowych była już budowana od 2013 roku. Momentum rozpoczęło się od 2015. I właśnie, i możesz wytłumaczyć, bo ludzie myślą, że to Znaczy, tak wiesz po prostu co? że to tak płynie, że to tak jest, nie? Że to generalnie jest wolny rynek i w zasadzie jest bardzo taka duża wolność na tym rynku kryptowalut, że nikt tym nie steruje, powiedzmy, czy nikt nie ma wpływu takiego większego. Jak to wygląda? Znaczy, wiesz co, generalnie tej zakładki już nie ma, bo to była taka na CoinDesku zakładka Bitcoin Venture Capital, ale tego już nie ma. To po prostu Okej. znikło chyba w 2018 roku, ale ja tę tabelkę mam, bo ja sobie tak przypuszczałem, że może tak się wydarzyć i ci pokażę, bo ja to mam. Dobra. Aha, musiałbyś mi dać hosta, żebym ci współdzielił ekran. Wiesz co, I ja ja mam to tu wrzucę, bo ja i tak zapisane... będę ja będę i tak to ciął, Okej. to wrzucę. Mhm. Wiesz No. co, no to ja ci to podeślę i po prostu tu widzisz nazwę firmy, Mhm. kto zainwestował w pierwszej rundzie, skąd pochodzi, no to tak głównie Mhm. Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Japonia i masz tutaj marki Visa. Firmę Chain dokładnie 9 września 2015 zainwestowała Visa, Nasdaq, City Venture i na przykład Orange. No tam jest wiele jeszcze firm z 15, ale między innymi. I fenomen tego jest, że Nasdaq zainwestował pierwszy raz w historii, no wiadomo, teraz to się zmienia, ale w tamtym okresie, pierwszy raz w historii firmę kryptowalutową. Mhm. Zaznaczam, to było w 2015 roku, Mhm. czyli 6 lat temu. 6 lat temu, no. No i ja już to wtedy obserwowałem, widziałem, że grubasy już wtedy się pakują, ale to jest proste podejście. No jeżeli jest jakiś grunt, jest jakaś ziemia i wokół tego jest pusto, no to musisz wybudować infrastrukturę, czyli gaz, prąd, jakiś tam kościół, sklep, wtedy wartość ziemi wzrasta, powiedzmy, tak Tak, tak, tak. tłumacząc to w prosty sposób. Tak samo było tutaj, no, budowali infrastrukturę, przygotowywali się do tego i teraz to, co my mówiliśmy 4-5 lat temu, no teraz to się zaczyna dziać, tak? Mhm. Wszystkie mainstreamowe, duże spółki wchodzą. No, oczywiście to się wszystko też zbiegło, no bo dodruk pieniądze masowe, gdzieś tam ten wirus sobie krąży, i wszystko na to ma wpływ. Nie? No i reset, który jest tak naprawdę planowany od dłuższego czasu. No to Przecież ci, prawda. powiedzmy, nazwijmy to globaliści, no to wszystkim mówią i komunikują Wprost. otwarcie. Tylko... Tak, no przecież też ostatnio przeczytałem książkę Klausa Schwaba, tam jest dokładnie wszystko napisane. Książka jest chyba z 2016 roku, więc dokładnie to, co się dzieje, jest tam wszystko opisane, więc to żadne zaskoczenie. A dobrze, to czyli jak to wszystko było gdzieś tam powiedzmy budowane, gdzieś ten grunt był budowany, gdzieś te wielkie firmy już wcześniej, że tak powiem, kolokwialnie wyniuchały teren, to jako doświadczony inwestor i przedsiębiorca, powiedz, co Twoim zdaniem stanie się na przełomie 2021-2022? Bo myślę, że to też będzie Mówisz, o rynku mówisz co, pod kryptowalut. kątem... Tak, tak, Okej. o cenach. Wiesz co, ja myślę,
no wiesz, to ciężko przyrównywać, bo taki czarny łabędź może gdzieś tam wyniknąć. No, dzisiaj ATH chyba było na S&P 500 nowe, więc to jest to pompowane. No ale okej, no odnośnie krypto ja uważam, że w grudniu się nie skończy, że będzie, bo każdy mówi o tym grudzień, bo to się powtarzało, ta cykliczność czteroletnia, gdzie ta cykliczność czteroletnia wynika z halvingu, a nie, że akurat tak to jest. Tak. No ale okej, trzeba gdzieś tam fundamenty bitka trochę znać. Ja uważam, że teraz gdzieś tam było to wybicie, za chwilę będzie alty ruszą, no bo najczęściej tak było, że jak bitek teraz już korekci, gdzieś tam za chwilę ludzie zaczną wchodzić w alty. Górka potencjalna będzie w grudniu, tak może być. Ludzie wiadomo, że no większość będzie wychodzić, ci co siedzą na rynku w grudniu, ale myślę, że takie ATH będzie do połowy marca 2022. O, czyli się przedłuży. Tak. Albo niż jeszcze to było. dłużej do czerwca, ale to zobaczymy myślisz- na jakich projektach. A myślisz, że może być taki scenariusz, jak ja ostatnio przeczytałem u CryptoBerba na Twitterze, że będzie tak, że będzie właśnie ATH na poziomie 150-200, później będzie reversal, czyli spadek, drop do 40-50 na bitku, później będzie ultimate alt season, tak? I później już będzie ten bear market gdzieś powiedzmy. Też myślisz, że to będzie na tych poziomach cenowych? Chodzi mi o właśnie 150-200? Powiem tobie tak, odpowiem inaczej. Jeżeli dojdzie do hiperinflacji wszystkich walut narodowych, no to bitka nikt nie zatrzyma. To pójdzie parabolicznie. Okej, ale później będzie tak samo bam. A i jeszcze, no. Tak, bitek chodzi. No, jeszcze on tam napisał, że właśnie, że gdzieś tam bitek właśnie jak będzie ten podczas bear marketu spadnie do 20-10 tysięcy dolarów i wtedy myślisz? Wiesz co, to ja bym to musiał wyliczyć sobie, bo tak historycznie zawsze było tak, że była jakaś tam cena najwyższa, minus 85%, tak bitek mniej więcej spadał do tych poziomów najniższych, więc Zobaczymy, jakie będzie ATH, nie? To też. Tak. Poczekamy i będziemy dokupować. No, To też. wiesz, no widocznie przypuszcza, jakie będzie ATH, zleci, no to pójdzie się na zakupy. Ja już tak w beście w sumie, już troszkę o beście myślę, czy już się tak mocniej przygotowuję bardziej do bestii. Ja też właśnie. Potrzebuję jeszcze tam 2 projekty, żeby weszły na dany poziom i znaczy inaczej, no każdy miał swoją hossę, tak? Jeżeli ktoś doga miał, no to miał już hossę. Tak. A ja sprzedałem za 4 centy, bo już to dla mnie była taka mega hossa, nie? A później było 70 tam centów, więc no, ale to tak, ja do przodu byłem, więc nie narzekam. Dobra, a tak już na sam koniec, bo już musimy znaczy inaczej, kończyć. ja myślę, że docelowo prywatne coiny będą miały bardzo, bardzo duże znaczenie. O, to jest ciekawy temat. Bardzo mocno. To jest ciekawy temat i myślę, że... Na myśli... No. No. Że możemy jeszcze się kiedyś spotkać i pogadać o prywatnych coinach, bo to jest temat gdzieś tam taki bardzo, bardzo niszowy, mało się o tym mówi. No i to fajnie teraz to wspomniałeś na koniec i myślę, że to może być takie nawiązanie do kolejnej gdzieś tam naszej rozmowy w przyszłości. A tak na koniec chciałem Ciebie zapytać, co byś mógł powiedzieć właśnie takim młodym inwestorom, uczestnikom, którzy teraz usłyszeli ostatnio o nowym ATH na 68 tysięcy dolarów na bitku i myślą, kurde, wejdę, bo to leci tak do góry, zaraz normalnie się zwolnię z pracy i zaraz sobie kupię samochody i nowe mieszkanie. Czy wiesz co, no, istnieje taka możliwość, jeżeli ktoś wejdzie i jest gotowy na to, ale jak ktoś kompletnie zaczyna od zera, no to żeby postawił na edukację, przeczytał sobie książkę, na przykład Standard Bitcoina, zamówił sobie prostą kartę, nie wiem, na crypto.com, doładował sobie tam konto, gdzieś tam zaczął płacić w sklepach, zobaczy, że ma zwrot w kryptowalucie, założy sobie portfel przede wszystkim zewnętrzny, tam Ledgera czy Trezora, no, niech jakby kolokwialnie mówiąc zamoczy stopy, niech nie wchodzi all in i nie wiadomo co, tylko na spokojnie, bo rynek nie ucieknie, tak, no to, że się nie załapiesz na tą hossę, no to okej, przygotujesz się do kolejnej przez parę lat i będziesz wszystko kupował w cenie złomu minus 70, minus 80%. Tak to będzie, czy minus 90 nawet. I tak należy do tego podchodzić. Ja już nie wchodzę w projekty nowe.
Dostarczam płynność, liquidity, farming i nie wyszukuję w sumie już tak. Ja już się tak pod bezce szykuję. Bo po co mam teraz coś wchodzić? Okej, zarobię razy 2, razy 3, razy 5, no ale jak to wszystko zleci, no to ja to kupię minus 80. No to No, poczekam sobie tak. cierpliwie. Zarobisz razy 100, więc a czas i tak leci Zgadza i się. tak zaraz będzie znowu za 4-5 lat. Się może spotkamy znowu i znowu będzie kolejna hossa, bo Tak. to przecież są cykle, nie? Dobra, Czy to Tomek. wynika z cykliczności Bitcoina tylko, więc Mhm. tylko tak, więc no, dlatego mówię o tej edukacji, niech ludzie poczytają. Wiesz, to w bloku było 50 bitcoinów na samym początku i jakby do ludzi nie dochodzi taka myśl, że no ale pomysł za te kolejne lata będzie 0,75 albo 1,5. No, I jakby ludzie nie potrafią sobie tego uzmysłowić, nie? dokładnie. Dobra, Tomek, to co, kończymy? Bo już na pewno Kończymy, tak. przekroczyliśmy 30 minut. Ja chciałem Ci bardzo podziękować za dzisiejszą naszą rozmowę. Na pewno dużo tutaj takich fajnych zdań padło, dużo wiedzy w ogóle dostarczyliśmy, myślę, zwłaszcza Ty tutaj swoim doświadczeniem. Myślę, że moglibyśmy w przyszłości kontynuować nasze rozmowy. Tak, wszystkie linki będą w naszym opisie, to na pewno. Jeśli chodzi o Selfmakera, tak samo wrzucę. Jeśli chodzi o naszą stronę beingcrypto.pl, to zachęcam wszystkich czytelników do śledzenia. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i łapek w dół, bo każdy ma możliwość po prostu pokazania swojej, no co o nas myśli, co myśli no generalnie o Being Crypto. Dobra, a i zachęcam oczywiście do komentarzy. Dobra, to co? To wszystkiego dobrego, Tomek. No i Dziękuję. niech się Dziękuję. dzieje po prostu na rynku i trzymaj się ciepło. Dziękuję również. Hej.